Cięcia, dzień dobry, kolejny dzień w Hue, w prowincji Hue. Dzień ciepły, wilgotny, parny, ciężko się oddycha, jest 9 rano, zaraz siadam na statek i płynę dalej, pokazuję Wam co tutaj zwiedzam, a zwiedzam dużo. Pagoda w Hue, no brzmi to jak brzmi. To największa pagoda w całym Wietnamie. Jest to taki obiekt klasztorny, gdzie mieszkają, żyją na co dzień mnisi buddyjscy, wyznający tą linię buddyzmu Zen i Mahayana, czyli to jest taka bardziej zliberalizowana odmiana buddyzmu. Na więcej po prostu wiernym w tej wierze pozwala. Ta pagoda, jak wszystkie inne centra, kompleksy buddyjskie oparte na wierze, bądź te cesarskie, te świeckie, jest otoczona pięknymi ogrodami. Z całą masą drzewostanu różnego gatunku. Dominują tutaj kosodrzewiny, ale te kosodrzewiny to proszę zobaczcie jak wyglądają, a nie jak te małe krzaczki, które mam pod domem. Wszystkie te przybytki, zarówno te religijne i te świeckie, cesarskie, to przybytki, które dzisiejsze funkcjonowanie zawdzięczają dotacjom rządowym, ale również wpłatom pochodzącym z biletów wstępu, a turystów no jest tu już wielu, choć jest czwartek, godzina 9 rano i nie jest to wysoki sezon turystyczny. Jesteśmy w 5 dniu grudnia. Jesteśmy teraz w głównej świątyni, gdzie mają wstęp tylko osoby duchowne. Są tu się modlą w innym celu. Nie są tutaj osoby proszone. Czy też mile widziane. Oczywiście jak do każdego takiego miejsca, tego centra religijnego, wejść można po zdjęciu butów. Không phải nhiên à? Hả? Hả? Tấm đấy. Nie. Piękne w Wietnamach, w tych ogrodach buddyjskich, cesarskich są te skalniaki tworzone z tych skał wapiennych, ponieważ one bardzo dobrze poddają się obróbce, choć wyglądają, że są to twory naturalne, ale popatrzcie jak to zmyślnie, pomysłowo i ze smakiem jest urządzone.
To auto z lat 50. XX wieku służyło przeorom tegoż klasztoru, tej pagody, z którego niechętnie korzystali, ponieważ wyznawali doktrynę, iż jest to przejaw zbytku. Buddyzm jako taki charakteryzuje się wielkim współczuciem. Sednem buddyzmu jest współczucie. Współczucie każdej istocie żyjącej, żywej. I co ciekawe, z tą historią Wietnamu, jego wewnętrznymi konfliktami, u buddystów schronienie mogli znaleźć nawet wrogowie. Nieistotne, czy byli po stronie Wietkongu, tego północno-wietnamskiego, czy też południowego. W zależności od tego, jaką potrzebę miał nawet żołnierz wrogi, pomoc otrzymywał od tych zakonników buddyjskich. Tu możecie zobaczyć buddystę ogrodnika przy pracy, pilnującego rośliny, której nazwy nie znam, ale myślę, że kształtuje ją, prowadzi ją na drzewko bonsai. Chyba nim nie jest, ale zakonnicy tutaj żyjący są podzieleni na kastry w zależności od pracy, jaką wykonują. Teraz już wchodzę na statek. I przypominam kolejny raz, jeżeli będziecie w Wietnamie i będziecie przechodzić przez jezdnię, to jest taka dawka adrenaliny, że trudno to zapomnieć. I co do zasady, pierwsza i najważniejsza i chyba jedyna, jak już przechodzisz, to przechodź, nie cofaj się, nie zatrzymuj się. Oni na to uważają. Chị mà đi mọi người á, là chị lại chắc là nha la. Xin chào. Oczywiście w każdym miejscu, w którym pojawia się turysta, stoiska z gadżetami, pamiątkami do nabycia za jedyne. Ten kapelutek, w oryginale nazywany nonla, jest codziennym, powszechnym, tradycyjnym nakryciem głowy Wietnamczyków, tych, którzy pracują zazwyczaj na wsi, gdzieś w rolnictwie. Dlaczego? Dlatego, że chroni przed deszczem, chroni przed słońcem, może służyć jako koszyk na zakupy na jakieś owoce, czy też do czerpania wody. Choć ja Wam powiem, że dzisiaj jest dzień słoneczny, ciepły, parny, to z niego się tu leje tak, że z głowy nic nie odparowuje, tylko po prostu ścieka. Po niespełna godzinnym rejsie dotarliśmy w końcu do przystani portowej, tej rzecznej, gdzie czekał już za nami autokar, który zawieźć nas miał do Da Nang. Do Da Nang, miasta portowego, ogromnego miasta, które jest chlubą Wietnamczyków. Po drodze jednak zatrzymaliśmy się na krótką przerwę, na kawę. Ja jednak tej kawy nie wypiłem, w końcu wypiłem, ale najpierw poszedłem poszukać miejsca, gdzie mógłbym nagrać coś, co świadczy o wierzeniach pośmiertnych Wietnamczyków. Mam nadzieję, że mi się to udało. Spójrzcie. O, jest, znalazłem. Takie kapliczki, które widzicie tutaj, to takie przydomowe sanktuaria dla
przodków zmarłych. Wkładają tam Wietnamczycy różnego typu dobra, typu kawa zaparzona rano, zaniesiona do tej kapliczki ma no jakby uprzyjemnić dzień temu nieboszczykowi, który tu kiedyś mieszkał. Słodycze tam kładą, no wszystko co dobre. Natomiast im samym w domu ten świętej pamięci domownik również ma zabezpieczyć to, żeby im nigdy tego wszystkiego nie brakowało. Taka ciekawostka. Inną ciekawostką jest to, jakie domy buduje się w Wietnamie. Wietnam ma swój charakterystyczny styl budowy wąskich, ale wysokich domów. Wyglądają one jak kwadratowe tuby. Tutaj ta tuba nazywa się Nha Hung, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy dom rurka. Są one popularne w dużych miastach, ale można je spotkać również na wsiach. Zazwyczaj mierzą 4 do 6 metrów szerokości, 12 i 18 metrów długości i posiadają 3 do 5 pięter. Powód, dla którego Wietnamczycy budują takie domy, jest prozaiczny. Podatki, wiadomo, przed tym nie uciekniesz jak przed tą śmiercią, o której wszyscy wiemy. Podatek naliczany jest od szerokości domu. To jest ciekawostka, prawda? Kiedyś budowano te domy na szerokość roweru postawionego w poprzek. Dzisiaj minimalny przepis mówi, że ten dom ma mieć 3 metry szerokości. Środkowe piętra są używane jako pokoje użytkowe, zaś na samym szczycie jest pokój przeznaczony do modlitwy oraz ołtarz dla zmarłych przodków. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Każdy dom posiada takie coś, 1 lub 2 wielkie tarasy na dachu, na których Wietnamczycy hodują warzywa, odpoczywają i suszą ubrania. Moi współtowarzysze podróży zajadają się pysznymi ciasteczkami, popijają pyszną kawę. Ja jednak wolałem zainteresować się tą przystanią dla łodzi rybackich. Przepiękne, kolorowe łodzie, klimat, ta osiadająca mgła tutaj nad tą zatoką, a tam w oddali góry marmurowe, do których zmierzamy, gdzie będziemy przechadzać się, eksplorować jaskinie, w których odnajdziemy posągi Buddy. A następnie już z Da Nang po drodze jeszcze Muzeum Rzeźby, bardzo ciekawe, podobno, zaraz się okaże, a już z Da Nang będziemy autokarem zbliżać się do Hoi An, gdzie dotrzemy już późnym wieczorem, gdzie będziemy spacerować, gdzie pójdę na spacer, na który Was zabiorę po starym mieście w Hoi An. Być może tam uda się też zjeść coś ciekawego. Zostańcie. Najdłuższy most w kształcie smoka w Da Nang. W czasie uroczystości tutaj obchodzonych jakikolwiek smok jest uruchamiany. Pluje wodą na odległość 100 metrów, a po jego drugiej stronie nowa część miasta. Przed górami marmurowymi zapraszam Was jeszcze jednak do Muzeum Rzeźby w Da Nang. Pooglądajmy wspólnie kilka eksponatów przy dźwiękach miłej muzyki.
fajny film będzie. A ja się cieszę, że zobaczysz pierwszy raz te góry bez deszczu. Deszcz pada? Nie, to tylko Szyba, trzeba brudne szyby. na szybę. Góry Marmurowe to jedno z tych najbardziej fascynujących miejsc w Wietnamie, turystycznych miejsc oczywiście. Położone są zaledwie kilka kilometrów od tętniącego życia Da Nang. Ten niezwykły kompleks 5 wapienno-marmurowych wzgórz nazwanych na cześć 5 żywiołów: metal, drewno, woda, ogień, ziemia. Dziwne, bo my znamy u nas tutaj żywioły typu woda, ogień, ziemia, powietrze. Metal i drewno? No dziwne. Góry te skrywają w sobie tajemnicze jaskinie, starożytne pagody i panoramiczne widoki, które zapierają dech w piersiach, co pewnie już widzicie. Jednym z największych skarbów gór marmurowych jest jaskinia Huyen Kong, mistyczne miejsce, gdzie promienie słońca wpadają przez otwory w sklepieniu, tworząc magiczną aurę. Od wieków pielgrzymują tu buddyści i turyści poszukujący chwili spokoju oraz duchowego uniesienia. Ja nie wiem, no patrzcie sami, tu raczej duchowego uniesienia zdobyć nie można przy tej ilości ludzi. Miłośnicy historii i architektury mogą podziwiać starożytne świątynie, takie jak pagoda Linh Ung, która zachwyca swoją harmonią z otaczającą naturą. Natomiast na poszukiwaczy adrenaliny czeka wspinaczka na szczyt góry Thuay Son, największego i najbardziej dostępnego wzniesienia w kompleksie. Ja tam, jak widzieliście, wjechałem oszkloną windą z piękną panoramą na Da Nang. Polecam wszystkim z chorobą wieńcową, bądź też z jakimiś sercowymi problemami, bądź ortopedycznymi związanymi z nogami. Ze szczytu tej góry roztacza się spektakularna panorama na błękitne wody Morza Południowochińskiego. Jak już w pierwszym odcinku z tej mojej wietnamskiej eskapady wspominałem, tu nazywanego Morzem Południowoazjatyckim. Dlaczego? Dlatego, że tu tego chińskiego nie lubią. Wszystko, co w nazwie ma chiński, jest tu po prostu znienawidzone przez 1000 lat okupacji chińskiej na tych terenach. Cóż, to misterną robotę robi. I nie takie drogie. Bo na przykład taki mały model z różowymi żaglami kosztuje 165 000 dongów, czyli to będzie jakieś 4-7 dolarów. Kolejne wrażenie z Wietnamu. Jesteśmy w Hoi An. Spacerujemy wieczorem nad rzeką. Jak ta rzeka się nazywała? Nie wiem. No ja też nie wiem. I co mogę powiedzieć, to to, że Wietnamczycy również proponują swoje towary, usługi i tak dalej, ale nie są tak nachalni jak ci sprzedawcy wszyscy w krajach afrykańskich. Robią i arabskich. Robią to naprawdę tak subtelnie. Można powiedzieć hello, sir, zapraszam, ale nie są nachalni. Thanks. Kolacja. Thank you. Jak było? Huyan? Hoyan. Come on. Come on. Come on. Kolacja w Huan? Hoyan. Kolacja w Hojan? Się nigdy Hujan. tego nie nauczyły. Dobre żarcie, ale bardzo podobne takie. Hojan. Hoyan. 5. dzień w Wietnamie i zacząłem sobie radzić pałeczkami. Proszę. Proszę. Ale ja myślę, że to jest z bananami. Jestem zachwycony tutejszą kuchnią. Normalnie tu zwykłe sajgonki, ale różne gatunki są przepyszne. Co tu się dzieje? Klimat.
I'm looking low and know this ain't home. Places. On the bottom of the bottle's always lying. But with you, boy, your heart is in it. Ways it. 'Cause there's nothing like your love. Żebyś go widział. You're a sweet strawberry wine. You're a swan, that's running. Szwendając się po starówce Hoi An, po nocnych klubach, gdzie jak słyszeliście fundują fajną rozrywkę, kończyliśmy ten jakże ciężki, ale cudowny, przepiękny i pełen wrażeń dzień. Zapraszam już Was na kolejny, który zaczniemy w Hoi An, porankiem w Hoi An, potem lot do Ho Chi Minh, do stolicy Wietnamu, dawniej nazywanej Saigonem, do 1975 roku. Zabiorę Was do delty Mekongu, gdzie popływamy sobie łodziami. Zabiorę Was też na tereny dżungli, w której ukrywali się żołnierze Wietkongu, którzy kopali te znane wszystkim tunele, gdzie zwiedzanie dla mnie skończyło się szpitalem. Już teraz zapraszam.